Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Zza okna może Was dochodzić dźwięk dmuchawy na liście. No a tutaj w tle sobie puściłam ptaszki, żeby nam umilały życie. I wpadłam na to, żeby Wam nagrać taki pogadankowy vlog. Już dawno nie nagrywałam Wam takiego odcinka, więc myślę sobie, że na początek poopowiadam to, co się wydarzyło ostatnio, czyli wrzuciłam Wam taki tutorial na myszkę. Kto nie widział, ten tutaj niech zerknie w zakładkę, którą zamieszczę. Tutaj robię psa. Na razie nie będę pokazywać pyszczka. Tak sobie myślę. A może pokażę Wam. Bo ten pyszczek to jest dopiero podstawa, a całość zobaczycie później. Tutaj robię ogon. I przy okazji Wam właśnie poopowiadam. Tu jest tułów tego psa, no i całe stado łap. I jeszcze zanim przejdę do tego, co mam opowiadać, to właśnie opowiem Wam o tym, że był ten filmik, tutorial na myszkę. Bardzo dużo obejrzało osób go. Znacznie mniej zrobiło tą myszkę, ale znaleźli się tacy ochotnicy, w zasadzie ochotniczki. I zaraz Wam pokażę, tutaj będzie Wam się pokazywały zdjęcia. Jak na razie mam 3 myszki albo 4. Już w sumie nie pamiętam, ale no tyle, ile Wam się pokaże, to tyle będzie. Także tu będzie, po kolei się będą pokazywały myszki. Jedna myszka była w 2 wersjach. Pierw była zrobiona taka na gładko, a potem zrobiła na nią ta osoba, bo w sumie już nie pamiętam imienia, także przepraszam, ale będzie podpisane. Zrobiła z sierścią i wyglądają, i te 2 wersje wyglądają całkiem inaczej. Nazwaliśmy to roboczo myszoszczur, bo według tej osoby, która to robiła, no tak się powinna mianować. Moim zdaniem jest podobna do myszy, ale wiadomo, każdy robi inaczej. Ja sobie tutaj ubiję. I zobaczycie, każdy ma inny styl. Jedna osoba ma więcej doświadczenia w filcowaniu, druga mniej. I zobaczycie, jakiego skilla posiadają osoby początkujące, nie tylko. Jestem bardzo Wam wdzięczna za te zdjęcia i za to, że pokusiłyście się stworzyć figurkę na podstawie tego mojego tutorialu. I bardzo proszę, jeżeli każdy, kto zrobi myszę na podstawie mojego filmu, ja to rozpoznam, bo ona jest trochę, jest jednak charakterystyczna. I ten układ łapek i tak dalej, że będę wiedzieć mniej więcej, kto zrobił z mojego tutorialu. To, żeby jak umieścić gdziekolwiek to zdjęcie z tej swojej pracy, to żeby podpisał, że na podstawie tego mojego filmu i najlepiej podać moją nazwę. Czyli no, należy podać nazwę i można też dać link do tego tutorialu, żeby też inni zrobili. Bo to będzie taki też ukłon w stronę mnie. Te tutoriale nie są płatne, więc taka będzie Wasza zapłata dla mnie. Po prostu udostępnianiem tego filmu. Dalej. Tutaj zacznę sobie robić ogon. I ogon w zasadzie robi się tak samo, ogon psi tak samo się robi jak ogon myszy. Podstawa była taka sama, a jak ktoś chce się dowiedzieć, jaka była podstawa i jak się robi ogon myszy, ten niech wejdzie właśnie na ten tutorial myszy. No i tak, wracając jeszcze do tych mysz, to właśnie jeszcze raz bardzo dziękuję za zdjęcia. Dużo sobie porozmawialiśmy też z tymi, porozmawiałam sobie z tymi osobami, które wykonywały tą figurkę i się dowiedziałam też takich dużo ciekawych rzeczy, jakie trudności Was napotykały. I chciałabym to właśnie poruszyć, bo dosłownie wczoraj to samo mnie dotknęło i ja to mam w zasadzie przy każdej mojej figurce, jaką wykonuję. A mianowicie są to poprawki. I wydaje się, że ja już chyba z 12 lat filcuję. Tak ostatnio patrzyłam zdjęcia, jakie moich pierwszych prac, jakiekolwiek wykonałam, to były chyba 12 czy 13 lat temu. I
do dziś robię poprawki. A dlaczego tak się dzieje? Gdyż nie skupiam się tylko na jednej figurce, nie robię jednej postaci, którą mam dopracowaną i już wiem, ile mniej więcej wełny dokładać, i nie robię jej cały czas, więc nie da się po prostu mieć tego w głowie, tych wszystkich parametrów do danej figurki, jeżeli się nie robi jej ciągle, bo to już potem się robi po prostu odruchowo. Jak ktoś robi na przykład misie albo myszki cały czas, no to wiadomo, ile tych gramów, ile czego na jaką łapkę. Wszystko wie, już po prostu już ma opracowane, a ja każdego psa mam innego. Każde zwierzę jest inne. Nie robię cały czas tej samej rasy. Jeżeli bym miała na przykład jamiki pod rząd, 10 jamników, no to już wiedziałabym, jak to robić. I wiadomo, że te jamiki to żeby były już trzeci to już, czy czwarty już byłby nawet super dopracowany. A tu nie ma takiego czegoś. I ja tak skaczę z psa na kota. Rzadko są też u mnie koty, więc kot raz czy 2 razy na pół roku to jest bardzo mało, powiem Wam. Ale i tak widzę, że zrobiłam ogromny progres, co zobaczycie w ogóle też na podstawie filmiku z portretem kota, że już te głowy kota, powiem Wam, że no, nieskromnie powiem, że no, jest różnica pomiędzy tymi latami, co robiłam wcześniej. Mam nadzieję, że coś widzieliście. No ale tutaj ważne jest to, co mówię w zasadzie. Złapię jeszcze trochę tak ostrość, żeby nie uciekała, tutaj nie umykała Wam. No i tak. Jeśli chodzi właśnie o to filcowanie, martwicie się o to, że Wam nie wychodzi. Bo tak, no oglądacie się moich prac, które ja już wykonuję no te 12 lat. I nie możecie od siebie wymagać, jeżeli robicie figurki od paru miesięcy lub od miesiąca lub od wczoraj, żebyście robili na takim poziomie jak ja. To jest po prostu niemożliwe. Możliwe jest tylko w zasadzie w 1% przypadków. Wtedy, kiedy osoba jest na przykład po jakimś szkole artystycznej i miała już doświadczenie z rzeźbą, czyli wie, co gdzie zrobić, jakie załamania gdziekolwiek umieścić, i to ma to doświadczenie i to pomaga jej w tym, żeby zrobić takie figurki bardziej realistyczne, ale nie ma co od siebie wymagać tego, żeby się robiło takie figurki lub nawet bardzo podobne do tych moich, i dlatego ja zrobiłam tutorial na taką prostszą wersję myszki. Nie robiłam łapek, nie robiłam Wam palców. Jak zauważycie, te oczy nie mają powiek takich bardziej skomplikowanych, bo oczywiście da się to zrobić i ja takie robię. Oczywiście nie zrobiłam tego w tym tutorialu, ponieważ to nie jest realistyczna figurka. Miała to być po prostu podstawa, taki coś, co ktoś, żeby zrobił myszkę mniej więcej na tym poziomie, nie potrzebuje jakichś większych umiejętności. I jak widzieliście teraz na tych zdjęciach, każdy zrobił na innym poziomie tą figurkę. Można by było powiedzieć, że jeden zrobił lepiej, drugi gorzej. Nie, po prostu każdy zrobił na tym poziomie, na którym jest, i musi po prostu go doszlifować. Czyli ja polecam wszystkim osobom, które właśnie zabrały się za tą myszkę i stwierdził, że kurczę, one się będą teraz zajmowały filcowaniem, to niech sobie wezmą jedną postać i ją po prostu dopracowują. Niech robią 10 myszek pod rząd i zobaczą, czy się czymś różnią. Oczywiście jak zrobisz z 50 myszek i one będą identyczne, albo będą wychodzić jeszcze gorzej, a Ty będziesz tracić tylko zapał tworząc je, to nie wyjdzie z tego nic dobrego. To najlepiej sobie zrobić przerwę w filcowaniu, no i wrócić do tego za tydzień, 2, nawet miesiąc, nawet za pół roku. Ale żeby nie rzucić tego, wiecie, już tak, żeby zapomnieć o tym, to tylko sobie zrobić po prostu przerwę. I jak zrobicie tę przerwę i wrócicie i nadal nie będzie Wam to wychodzić, to może to nie jest po prostu technika dla Was. Trzeba sobie poszukać innej. Ale nie ma co się obarczać winą, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, bo każdy ma dryg do czegoś innego. I na przykład Ty będziesz robić sobie tą myszkę i wyjdzie Ci no, nie taka fajna, jakbyś chciał.
i nie na takim poziomie, choćbyś zrobił nie wiadomo ile, ale na przykład zrobisz coś innego, na przykład będziesz umiał układać kwiaty florystycznie, dobrać je do siebie, lub robić na drutach, lub robić na szydełku, lub coś jeszcze innego robić. Po prostu i możesz być 300 razy lepszy niż ja w innej dziedzinie, więc każdy ma jakąś swoją dziedzinę, w którym będzie dobry. Ja tylko mogę zobaczyć, czy ktoś ma jakieś predyspozycje do danej pracy. Dobrze, tak się nagadałam, a tutaj mało zrobiłam, ale jadę naokoło, żeby tą przynajmniej podstawę figurki zrobić, nie figurki, tylko podstawę ogona. I zobaczcie, tu mi się zrobił taki fałd. Zbliżę tu wam to. Kurczę, na czarnym. Czarne to strasznie źle to wygląda. Ja sobie tutaj to tak rozczapieżam, jakby to powiedzieć. Nie wiem, czy to dobrze przetłumaczę na inne języki, bo wiem, że oglądają mnie osoby z zagranicy, ale sobie tak rozciągam tą wełnę na wszystkie strony, żeby nie miała gładkich boków, żeby po prostu nie zrobiła się potem taka fałda ufilcowana. Jak rozłożycie sobie tą sierść na boki, to wtedy fajnie się wtopi po prostu ta końcówka w tą podstawę. I nie będzie widać początku ani końca, a właśnie o to mi chodzi. Zabieram te jasne włosy. I tak, właśnie wracając do opowiadania wam o tym, jaki kto posiada zdolności. Nie ma co się poddawać, bo nie jedna osoba właśnie mówiła, że traficować. No i to jest tak, jak się złapie motyką na słońce, z motyką na słońce się człowiek rzuci i od razu chciałby robić super rzeczy. Właśnie to jest największy problem nas wszystkich, bo ja to sam robiłam. Trzeba zaczynać od najprostszych rzeczy. Nie ma tak, że po prostu przecież nikt takich rzeczy nie zrobił, co by dziecko szło do zerówki i umiało już rzeczy z liceum, nie? Nie można przeskoczyć tych szkół. Tak samo nie można przeskoczyć z jakiegoś podstawowego etapu rękodzielnictwa na już taki, wiecie, masterclass, jak to się nazywa. Chyba że ktoś jest turbogeniuszem, naprawdę. To trzeba być naprawdę turbogeniuszem. Są takie osobniki, ale no przyznajmy, popatrzmy prawdzie w oczy, że no niestety większość z nas nie jest takimi geniuszami i potrzebujemy lat. Także bierzcie sobie, tak jak polecałam wam w moich pierwszych filmach pogadankowych, żeby sobie brać jakąś bryłę, nawet ćwiczyć na bryle, robić kwadraty, robić kółka, kształtować jajka, bo to są po prostu te części ciała, jakie potem mogą być zrobione. Zobaczcie, na przykład ten tułów. O! To jest taki jakby bumerang, nie? Weźmy tą igłę, szpilkę, żeby się nie nabdziać. I tu mamy taką jakby półbumerang. No ale to wszystko bazuje na pewnych kształtach. Na prostokącie, bo można powiedzieć, że to jest prostokąt, tylko potem zaokrąglam sobie te części ciała. Lub jajka. Mamy jajko, potem sobie wydłużamy. Najlepiej właśnie sobie zrobić prostokąt i zaginać te części ciała i tak dalej. Powiem wam, że jeszcze jedna rzecz, która mi przysparza problemów i warto, żeby to powtórzyć, bo nie każdy ogląda każdy mój odcinek, to, że każdy ma swój nacisk na tą figurkę przy robieniu. Ja przy robieniu, czy robiłam na drutach, czy właśnie tutaj filcując, robiłam ściśle, że ja jakby mam predyspozycję do ściskania rzeczy. I przez to, że tutaj na przykład filcuję, ja tutaj trzymam mocno i w zasadzie ją ściskam, tą figurkę, nie? I przez to, że ściskam, jeżeli mamy mało ubitą podstawę, to ona nam się po prostu deformuje. Ja sobie ściskam tutaj, filcuję tu i tu mi się jakoś zaczyna tu wyginać. To wszystko cały czas pracuje, ta wełna cały czas się wygina, więc uważajcie na to. Zwracajcie uwagę, czy wam się właśnie nie wygina w drugą stronę przy filcowaniu. Bardzo ważne jest to, żeby patrzeć się właśnie na oczy. Tutaj mam, właśnie wam pokażę. Tu jest podstawa głowy. Macie tutaj pyszczek tego pieska.
I duży problem, jaki ja widzę też u innych, i to sama ja też robię, i wiele razy ja to poprawiam, bo potem pod koniec już tworzenia głowy, mimo tego, że ona jest dobrze ubita, to i tak te oczy się przemieszczają. Tu uważajcie, że na przykład tu trzymacie, tu ubijacie i potem wam oko leci do góry albo na dół. I potem, jak widzę, u niektórych jedno oko jest wyżej niż drugie. I to znacznie, bo wiadomo, że to jest rękodzieło i zawsze będzie różnica. Przecież my nie jesteśmy robotami, ani nie jesteśmy drukarkami 3D, żeby coś zrobić identycznie. Ale zawsze będzie ten 1 mm odchył, czy 2 w drugą stronę, no ale nie może być tak, że oko jest w połowie drugiego, nie? To też będziecie po prostu to widzieli. No i tak się prezentuje pyszczek tego pieska i mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie coś więcej. No i tak wczoraj właśnie tu sobie odłożę ten mój ogon, robiłam sobie łapki, no i super było wszystko super. I nagle patrzę się, a ja mam tutaj tą łapę taką dużą. Mówię, no przecież mi się wydawało, że to dobra jest wielkość. No ale co, wszystko musiałam zdemontować. Dosłownie całą tą wierzchnią warstwę plus te łapy, te palce, bo te palce zrobiłam za grube i co stworzyło w ogóle całą taką wielką łapę. No i widzicie, ficuję 12 lat i ja cały czas muszę poprawki robić. Bo wydaje mi się, że jest ok, ale nie jest ok, bo każdy pies jest inny, 1 cm. A jeszcze jedna uwaga właśnie. Wydaje wam się, na przykład ludzie często, którzy u mnie zamawiają też figurki. U mnie zakres wielkości teraz trochę zmniejszyłam. Jest 12-14 cm. A dlaczego to zrobiłam? Ponieważ 12 a 14 cm przy każdym psie inaczej to wygląda. Jeden pies jest grubszy, drugi jest chudszy. Jeden dłuższy jest, drugi jest wyższy. I naprawdę 12-centymetrowa przy na przykład grubszym może się wydawać tak samo duża jak przy 14 chudszego i krótszego psa. Naprawdę to wszystko zależy od proporcji tego danego zwierzęcia i nie ma co porównywać właśnie jamnika o wielkości 14 cm z jamnikiem 12, na przykład z owczarkiem 12 cm, bo to całkiem inne proporcje są. No i dlatego tak się różnią i wydawać by się mogło, że 1-2 cm to jest bardzo mało, ale nic bardziej mylnego, naprawdę, bo tu już oczy są inne i dlaczego właśnie też takie proporcje, a nie inne ja dobieram, bo dobieram je do wielkości oczu, jakie posiadam. Jestem ograniczona w wielkościach, nie ma oczek co milimetr, tylko są na przykład co 2 mm, niektóre, no zazwyczaj co 2 mm są. Nie ma mniejszych niż 2 mm oczka, czy 3. Nie ma mniej niż, nie widziałam, niż 4,5 mm oczka. Czyli mniejszej figurki nie wykonam niż taka, do której będą pasować oczy 4,5 mm. No to już dlatego tak jest i nie robię mniejszych. Dlaczego też nie robię mniejszych? Gdyż szczegółów nie można na nich umieszczać i wtedy będzie mniej realistyczna. Oczywiście mogę zrobić coś mniejszego, czyli na przykład u mnie to są broszki, ale tylko w formie broszek wykonuję te figurki, bo wtedy mogę umieścić w niej najwięcej detali, a przez to, że oczy są zamknięte, to nie muszę używać oczek, których nie mam. No proste. Dlatego najmniejszą formą u mnie są broszki. Już nagadałam. Jest 7 minut, więc w poprzedniej było ponad 7, czyli jest 18 minut, także myślę, że taki 20 parominutowy odcinek wam wystarczy. No i tutaj są nowe moje łapy, tu są łapy przednie, tułów i mam tylnie i tutaj będę sobie robić udo, ale to zaraz. Już tutaj dalszego etapu nie będę wam pokazywać, pewnie pokażę wam już jak będą zrobione i jeszcze jak mi coś wpadnie do głowy, to wam opowiadam, ale myślę, że taką pigułkę tego, co chciałam wam powiedzieć, już przekazałam, więc cokolwiek mi jeszcze wpadnie do głowy, to dogram. Na razie dziękuję wam wszystkim za wszystkie udostępnienia, za pracę, jakie wykonujecie, za miłe słowa, jakie od was uzyskuję. I też bardzo fajnie mi się z wami gada, bo nie wiem jak to jest, ale moje prace przyciągają jakichś takich ludzi, którzy są dobrzy,
mogę Wam powiedzieć? Mam mało przypadków, gdzie jest ktoś roszczeniowy, niemiły i tak dalej. No prawie w zasadzie się nie spotykam z takimi osobami, a jak one chyba mają zamiar takie być, to znikają. Co Wam opowiadałam w poprzednich odcinkach, co możecie zobaczyć w tym odcinku pod tytułem Czy zostałam oszukana? Tutaj Wam zostawię też zakładkę. No dobra, uciekam i jeszcze jak mi coś wpadnie do głowy, no to się dogram. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. I tak po prostu na chwileczkę chciałam się Wam jeszcze pokazać i dopowiedzieć, że tą wełnę, którą tutaj widzicie, zobaczycie w kolejnym odcinku. Zrobimy sobie testy. I pomyślałam sobie, że zrobię to w pewien sposób. Nie będę teraz zdradzać Wam szczegółów. Dowiecie się to właśnie w kolejnym odcinku. Co z nimi zrobiłam, bo już zajęłam się tymi wełnami, także już wyglądają trochę inaczej niż tam, jak wyciągałam w tym poprzednim odcinku. Też zostawię tutaj kartę, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał tego odcinka, w którym oglądałam poszczególne wełny. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca, za przesyłanie moich filmów dalszej publiczności. To jest dla mnie bardzo ważne. Piszcie pod spodem w tym filmie, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach, bo to też jest bardzo dla mnie ważne, bo już pomału mi się pomysły kończą, ale jak tak właśnie z Wami rozmawiam, to się potem okazuje, że jeszcze ktoś ma jakiś pomysł, ktoś czegoś nie wie, a dla mnie jest to coś oczywistego i po prostu mogłabym zrobić o tym kolejny film. Dobrze, to zmykam do dalszej pracy, bo figurki czekają. Figurka psa już jest w zasadzie zrobiona w 3/4, czeka już tylko na złożenie sierści. Jeszcze raz życzę Wam cudownego dnia albo wieczora, bez względu na to, o jakiej porze mnie oglądacie i do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo.